Wysokość Słońca nad horyzontem zmienia się w ciągu roku. Jeśli ktoś mieszka w Warszawie, to latem słonko góruje wysoko nad horyzontem, najwyżej w okolicach 22 czerwca. Zimą natomiast nisko, najniżej przed świętami Bożego Narodzenia w okolicach 22 grudnia. U mnie na przykład 20 grudnia słońce jest poniżej dachów sąsiadów, a więc całe podwórze pokrywa wieczny cień rzucony przez domy sąsiadów i mur. A więc latem mamy kąt w okolicach 61 stopni 30 minut i 14 stopni 30 minut zimą w Warszawie. A w Krakowie 16 stopni 34 minuty. I teraz jeden z moich ulubionych youtuberów, znamienity i ceniony znawca pomp ciepła, objawów braku czynnika chłodniczego i niedoceniony badacz defrostów tychże, pan Radosław, zaniepokojony stanem instalacji fotowoltaiki, wrzucił na YouTube dnia 19 grudnia, czyli gdy cień rzucany przez przedmioty jest prawie najdłuższy, taki oto film okraszony, a jakże nie mniej fachową, acz jakże finezyjną ekspertyzą. Obejrzmy fragment. No i kto ci, chłopie, tak to spieprzył? Powiedz, kto ci to tak spieprzył? Kto? Kto ci tak to spieprzył? I co ci, chłopie, z tych paneli? A co ci z tych paneli? Cień, a tam piękne słońce. I teraz gdyby to było tam, na polu, albo tu mówicie, że źle, że na dachu. Źle, że na dachu. Wszystko źle, że na dachu. A tu? Tu je dobrze, nie? Tu je dobrze. I tam też je dobrze. Pan Radosław najpewniej nie zauważył, że na dysku Ziemi długość cienia w ciągu roku jednak się zmienia. I teraz, korzystając ze wzorów z podstawówki, można policzyć, jaką długość cienia będzie rzucał obiekt o konkretnej wysokości. Na przykład kij o długości 1 metra. Nawet na dysku ziemi płaskiej jak naleśnik. Chciałem z Państwem przeliczyć na piechotę na kartce, ale doszedłem do wniosku, że przecież w erze komputerów można użyć do tego celu komputera. W opisie tego filmu jest link do arkusza, który przelicza długość cienia dla dowolnej daty, dla dowolnego miejsca na północnym obszarze płaskiej Ziemi. Obsługa jest banalnie prosta. Każda komórka do edycji jest żółta i opisana ściągawką. Gdyby ktoś nie wiedział, co gdzie wpisywać, czyli wpisujemy długość wystającej części ponad powierzchnią kija wbitego w płaską ziemię, kąt, pod jakim jest wbity kij, następnie szerokość geograficzną dziesiętnie. Po prawej mamy taką ściągawkę do kilku miast. Na koniec podajemy datę, powiedzmy 21 grudnia 2025 i na dole otrzymujemy przybliżoną długość cienia w południe w wyżej wpisanej dacie. Oczywiście wartość jest przybliżona. Ci, którzy chcieliby dokładniejszych danych, to należy się oprzeć o efemerydy astronomiczne. Jak Państwo widzą, dzięki temu można policzyć, jak długi będzie cień dowolnie wysokiego patyka i skalkulować, czy opłacalne jest dodatkowe pakowanie np. 1000 zł w materiały, by powstał przychód 21 zł i 39 groszy 6 razy w ciągu tych 2 mocno zachmurzonych miesięcy. Bo większość tych 2 miesięcy wygląda tak. W odróżnieniu od na przykład 25 maja z bieżącego roku. Panie Radosławie, to też było na geografii. Pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem.
Dziękuję.